Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmiku, tym razem z trochę inną scenerią, w trochę innym, przyjemniejszym niż zwykle kadrze. Myślę, że będzie mi też bardzo miło nagrywać właśnie ten filmik z szumem morza w tle. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, jest tu po raz pierwszy, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał na YouTubie i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. W tym filmiku odpowiem na pytania, które Wy tym razem mi zadaliście, więc będzie to taki filmik typu Q&A. Mam nadzieję, że nie będę zbyt często mrużyła oczu w tym filmiku, bo słońce jest dosyć duże i mimo, że usiadłam tak, żeby tego słońca nie widzieć, żeby nie wpadało mi prosto w twarz, żeby nie raziło mnie w oczy, to muszę Wam przyznać, że nie jest to mimo wszystko łatwe mieć oczy szeroko otwarte. Jestem jedną z tych osób, która musi mieć cały czas okulary przeciwsłoneczne blisko siebie. To co? Zaczynamy? Będę odpowiadać na Wasze pytania. Zanim zacznę odpowiadać na Wasze pytania, to chciałam tylko przypomnieć, że teraz te podcasty i filmiki nie będą ukazywały się w takiej samej formie, jak to było do tej pory. Nie wiem, czy słuchaliście już mojego ostatniego podcastu 103, w którym mówiłam Wam o różnych zmianach, które czekają mnie w Płynnie po polsku. Postanowiłam, że od tej pory filmiki i podcasty będę publikować już tylko na Patreonie, dlatego zarówno ten filmik, jak i każdy kolejny będzie zarezerwowany dla moich patronów. Tutaj chciałam odpowiedzieć na 2 pytania, które padły o moje treści, o moją pracę. Jedna osoba z Was pytała, czy będzie kontynuacja klubu książki. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, niedawno powstał klub książki Płynnie po polsku. Co jakiś czas publikuję nowe materiały, nowe kursy. Nie tak dawno temu opublikowałam przecież kursy online A1, A2 i B1, do których możecie dołączyć i teraz jest nawet specjalna zniżka 50%. Możecie dołączyć do tych kursów za połowę ceny z okazji zbliżającej się wiosny. Ten kupon do zniżki znajdziecie w opisie tego filmiku. A wracając do pytania o klub książki, bo nie tak dawno temu ruszył też nowy klub książki i w trakcie tego klubu rozmawiamy o książce, którą czytamy. Na początku wybraliśmy jedną książkę. W tej edycji jest to książka Mai Drozd pod tytułem Pomiędzy kłamstwami, którą na marginesie wszystkim Wam polecam. I co tydzień uczestnicy tego kursu spotykają się ze mną, żeby porozmawiać o tym, co przeczytali, o fragmencie, który czytamy. Są do tego ćwiczenia na słownictwo, na gramatykę. Generalnie, jeśli lubicie czytać i lubicie też uczyć się języka, to myślę, że ten klub książki jest idealnym połączeniem nauki i przyjemności. Pytanie było takie, czy będą kolejne edycje tego kursu, więc myślę, że tak, bo ku mojemu bardzo miłemu zaskoczeniu zapisało się o wiele więcej osób niż myślałam, że się zapisze. Dlatego prawdopodobnie tak, już jedna osoba wcześniej też mnie o to pytała. Myślę, że ta edycja jesienna też będzie. Kolejne pytanie co do tego, co publikuję, dotyczyło jednego podcastu. Jedna osoba z Was pytała, czy planuję zrobić podcast o Lechu Wałęsie i jeśli tak, kiedy to będzie. Wiem, że interesuje Was historia, wiem, że lubicie te serie podcastów o historii Polski i też o różnych aktualnościach z Polski, więc często jak są takie wiadomości z Polski, to wiem, że chętnie ich słuchacie. Dlatego postaram się przygotować ten podcast. Wiem, że mówię to już od jakiegoś czasu, a wciąż są jakieś inne podcasty, które wymagają poświęcenia im czasu, które domagają się mojej uwagi, ale ten podcast będzie, mogę to obiecać z ręką na sercu. Lech Wałęsa był prezydentem Polski w latach 1990-1995, czyli już tej wolnej Polski i był też przewodniczącym Solidarności właśnie. Solidarność to był właśnie ten ośrodek opozycji, ten ruch oporu, który walczył
z komunizmem, z władzą komunistyczną w Polsce, czyli z rządami PRL-u, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jest to niesamowicie ciekawy temat, dlatego na pewno przygotuję o tym podcast, bo jest to też coś, co bardzo wpływa na mentalność Polaków. Na resztę pytań, które wybrałam z tych, które mi zadaliście, odpowiem już na moim Patreonie, więc bardzo dziękuję wszystkim, którzy zadali swoje pytania i zapraszam Was na Patreona. Możecie do nas dołączyć, jeśli chcecie uczyć się polskiego ze mną. Dziękuję bardzo tym, którzy obejrzeli ten fragment filmiku i zapraszam Was na Patreona.